To jest elektromagnes, a w zasadzie rezonator SHP, czyli jeden z najważniejszych elementów dominującego na polskiej kolei systemu, no właśnie SHP. No ale dzisiaj go olewamy, zamiast tego porozmawiamy o... Przepraszam, Mr. Radu, na właściwe tory. Mogę na moment? Możemy to my strzelić zajawkę na intro filmu? Bardzo prosimy. Zrobimy to szybko, serio. Daj nam szansę, okej? No dobra, tylko szybko, co? Od wielu lat funkcjonuje w naszym kraju system SHP wypierany już pomału. Jego jedynym zadaniem pociągu zatrzymanie, gdy tylko coś z czujnością maszynisty się stanie. Porozmawiamy dziś o innym systemie, co kontrolę bezpieczeństwa na swoje łapie. Poruszy niebo, poruszy też ziemię, zrobi to, czego nie uświadczysz w SHP. Europejski system ETCS. Ten system taki właśnie jest. Kontroluje prędkość i sygnały, jak trzeba sprawi, by pociągi stały. Da ci pełną kabinową sygnalizację. Na drugim poziomie to on ma zawsze rację. Wizualizuje hamowanie, pilnuje czujności, kontroluje ruch w całej jego rozciągłości. Witaj w moim kolejnym materiale w ramach szerszego projektu Praca maszynisty w pigułce, gdzie rozbudowane i często dość skomplikowane zagadnienia kolejowe próbuję przedstawić możliwie prostym i przystępnym językiem. Czyli no, mówiąc wprost, na luzie, bez kija w dupie. Ja jestem Mr. Radu, a to jest film Zrozumieć ETCS w pigułce. Powiedziałem, że możliwie prostym i przystępnym językiem. Naprawdę mam nadzieję, że się to uda i że trochę bardziej skomplikowane zagadnienia niż sygnalizacja też będę umiał przedstawiać względnie zjadliwie. Ten film będzie długi, co ja gadam, będzie bardzo długi. Omówimy sobie jedną ze składowych systemu ERTMS, czyli system ETCS. Pierwotnie zakładałem, że powiem tylko o jego wskaźnikach przy torze, co no, byłoby taką naturalną kontynuacją całego mojego bloku poświęconego właśnie sygnalizacji. No ale żeby miało to wszystko jakoś ręce i nogi i nie było wyrwane z kontekstu, to jednak trzeba będzie to omówić bardziej kompleksowo. Czemu? A temu, że najpierw trzeba zrozumieć, czym ten system w ogóle jest, co robi, a dopiero wtedy zabierać się za jego sygnalizację. A że internet pod kątem przystępnych materiałów z tym zagadnieniem niestety nie rozpieszcza, no to może ja spróbuję, o ile oczywiście się nie zbłaźnię. Dobra, ostrzeżenie. Nie jestem jeszcze pełnoprawnym maszynistą, tylko... No znaczy się, w sumie to już tak trochę jestem. No, tak czy siak, wiele jeszcze muszę się nauczyć, więc jeśli gdzieś w materiale popełniłem jakiś błąd, to po wykryciu info o tym znajdziesz w dedykowanym miejscu w opisie pod filmem. Druga sprawa, nagrania będące tłem do filmów nie są wykonywane z kabiny maszynisty, a ja nie robię ich podczas mojej pracy. I jak już wspomniałem, to będzie mój najdłuższy jak dotąd film, a to dlatego, że system ETCS to dość rozbudowane piruństwo. W związku z tym dla jakiegoś względnego porządku i udawania, że mam jakąkolwiek kontrolę nad tym moim pierdzieleniem do mikrofonu, podzielimy sobie ten materiał na 3 rozdziały. Czym jest ETCS? Wskaźniki ETCS? Sygnalizacja kabinowa ETCS. Pamiętaj, że nie jestem automatykiem, tylko jak już wspomniałem, świeżym maszynistą. Dopiero co stażystą, więc i film ten będzie się opierał raczej o same podstawy tego systemu. I w zasadzie z perspektywy kogoś, kto ma na tym jeździć, a nie to projektować. To nie jest materiał skierowany dla prawdziwych wyjadaczy, tylko dla tych, którzy chcą poznać lub dowiedzieć się trochę więcej o ETCS-ie i jak się w ogóle jeździ w jego obszarze. Z racji, że samemu zbytnio na ETCS-ie nie jeżdżę, cóż, no, taka specyfika mojego ukochanego Śląska, no to w temacie tych elementów, o których nie wiedziałem, starałem się zasięgnąć informacji z różnych źródeł. Mam nadzieję, że czegoś nie powaliłem, ale jeżeli tak, to proszę nie gniewaj się i wykaż się zrozumieniem. Żeby trochę polepszyć jakość moich materiałów, kupiłem sobie 2 nowe urządzenia. Pierwszym jest to, przez co mnie teraz słyszysz, czyli nowy mikrofon. Na drugim jest to coś, w czym umieszczona jest kamera, mój telefon, a umieszczony jest na gimbalu zamontowanym dodatkowo na statywie. Koniec więc z telefonem wiązanym do drzewa za pomocą sznurówki. Dobra, to zaczynajmy, bo się znowu niepotrzebnie rozgaduję.
Na początek omówmy sobie może, czym jest w ogóle ten cały ETCS, jak to tak z grubsza działa, no i z czego się składa. Na kolei najważniejsze jest bezpieczeństwo. Nie jest to odkrywcze. Gdy coś się stanie, gdy przed tobą będzie inny pociąg, gdy zemdlejesz za nastawnikiem, czy nie zauważysz sygnału, to twój pociąg bez odpowiedniej pomocy sam z siebie się nie zatrzyma. Trzeba mu w tym pomóc odpowiednimi urządzeniami pokładowymi współgrającymi z tymi zabudowanymi na infrastrukturze kolejowej. Jeśli dodatkowo ta pomoc będzie w stanie kontrolować twoją jazdę w trybie ciągłym, to już w ogóle bajeczka. Tak w skrócie działają systemy bezpieczeństwa na kolei. Systemy te są różnego typu, od najprostszych po naprawdę złożone i skomplikowane. I każdy kraj ma jakiś taki system. Czesi mają swój Mirel, Niemcy, PZB, LZB, a my Polacy? My mamy stary, dobry, sprawdzony, choć w założeniach dość mocno ograniczony system SHP. No ale w Europie, poza autorskimi projektami różnych krajów, na części swoich linii mamy zunifikowany europejski system prowadzenia ruchu, ETCS. Kraj nad Wisłą nie jest tu wyjątkiem. I choć sukcesywnie wdrażamy ETCS-a, to jednak szczerze trzeba powiedzieć, że obecnie jeszcze w zdecydowanej większości nasza infrastruktura wciąż opiera się o SHP. A co to w ogóle jest to całe SHP? SHP – samoczynne hamowanie pociągu. Tak, jeżeli elektromagnes w swojej lokomotywie przejedzie nad rezonatorem zabudowanym w torze, tak, tą przeszkadzajką pokazaną na początku filmu, to w kabinie zaświeci się kontrolka. Jak w kilka sekund nie przyciśniesz odpowiedniego przycisku czujności, to rozlegnie się donośny sygnał dźwiękowy. Jeżeli i to nie spowoduje twojej reakcji, to po kilku sekundach otwarty zostanie w powietrznym przewodzie głównym odpowiedni zawór bezpieczeństwa, który sprawi, że pociąg zacznie samoczynnie hamować w trybie nagłym. Rezonatory SHP, czyli te elektromagnesy przy torze, mają w zamyśle być informacją dla maszynisty o zbliżaniu się do czegoś ważnego. Montowane są około 200 metrów przed semaforami wjazdowymi i odstępowymi, ale także przy samych semaforach wyjazdowych i drogowskazowych. Montowane są również przed tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi, ale także przed niczym. Jeżeli odstęp pomiędzy posterunkami jest wystarczająco długi, to między nimi pakuje się też taki rezonator. No i właśnie w tym problem tego systemu. Daje on informację: hej kolego, uważaj, bo się do czegoś zbliżasz. No dobra, ale do czego? Co świeci ten semafor? Co wyświetla ta tarcza? Nic więcej się nie dowiemy, tylko tyle, że się zbliżamy. Tak więc SHP pomaga maszyniście, ale w dość ograniczony sposób. No dobra, to co to jest ten cały ETCS? Widzisz, każdy europejski kraj ma swoje własne przepisy kolejowe. Każdy ma swoją własną sygnalizację, swoje prawa i obowiązki. No a pociągi bardzo często mają już charakter międzynarodowy. Nie wspomnę już o zeszłowakacyjnym hicie Warszawa-Rijeka, ale też same pociągi towarowe przejeżdżają przez całą Europę i nie tylko. Fajnie byłoby ogarnąć w Europie jakiś jeden spójny system, który ujednoliciłby wszystkie te odrębne zasady funkcjonujące w różnych krajach, dzięki któremu maszynista może śmiało prowadzić pociąg, opierając się o te same wskazania, przejeżdżając przez różne państwa. Dodatkowo dodajmy do tego informowanie o tym, co masz przed sobą, z jaką prędkością masz jechać, gdzie masz trąbić i gdzie nie powinieneś stawać. Może na dokładkę dorzućmy szczyptę zabezpieczenia przed przewaleniem semafora w postaci automatycznego wdrożenia hamowania, gdy tylko będziesz się zbyt szybko do niego zbliżał. Z waszych połączonych mocy powstałem ja, kapitan ETCS. Ruszaj ETCS-ie! Słabe to było. ETCS, czyli Europejski System Sterowania Pociągiem, jest to jeden z dwóch elementów systemu ERTMS, gdzie drugim jest GSM-R, pobieżnie omawiany przy okazji mojego filmu Jak czytać wskaźniki kolejowe w pigułce, część F. Głównymi założeniami ETCS-a jest automatyczne kontrolowanie prędkości pociągów i zatrzymanie pociągu, gdy prędkość ta będzie przekroczona. Bezpiecznik w razie wystąpienia błędu ludzkiego lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia maszynisty, tak by pociąg nie przepierniczył sygnału stój. Bieżące przekazywanie danych z infrastruktury kolejowej do pociągu i na odwrót za pomocą odpowiednich urządzeń zwanych balisami lub poprzez łączność GSM-R.
Ujednolicenie systemu we wszystkich europejskich krajach tak, by gdzie nie wiedziesz, działało to z grubsza podobnie. Przekazywanie wszystkich ważnych informacji bezpośrednio na monitor w kabinie maszynisty w prosty i czytelny sposób. No dobra, brzmi to świetnie, ale jak to wygląda w praktyce? Otóż cały ten system opiera się o tak zwane pozwolenia jazdy, czyli w zasadzie rozkazy jazdy znane jako MA. Oficjalnie są to rozkazy, ale tak w zasadzie będę je tu nazywał pozwoleniami, no bo tak w gruncie rzeczy takie jest ich zadanie. One pozwalają, a nie rozkazują. Każdy pociąg otrzymuje takie pozwolenie na dany odcinek toru przy danej konkretnej maksymalnej prędkości. Jeśli jazda pociągu odbiega od tych konkretnych założeń, to wdrażane jest automatyczne hamowanie. Żeby to jakoś działało, to na liniach wyposażonych w system ETCS wzdłuż torów, a dokładnie pomiędzy szynami, zamontowane są specjalne balisy. To taka mała, płaska skrzyneczka. Niestety to nie są lootboxy. Zadaniem tej skrzynki jest wymiana informacji z pociągiem, który akurat nad nią przejeżdża. No a dokładniej to kiedy nad nią przejeżdża podobna balisa, tylko że zamontowana na pociągu. Balisy możemy podzielić na dwa typy. Nieprzełączalne, czyli inaczej bierne, oraz przełączalne, zwane również aktywnymi. Te pierwsze będą wysyłać stale ten sam komunikat, na przykład, że w tym miejscu masz trąbić. Podać sygnał RP1 baczność. Niezależnie od okoliczności, zawsze przejeżdżając nad taką bacznościową balisą, na monitorze zobaczysz, że masz dać syrenę. Albo jak to niektórzy mniej normalni mówią, dać miodu. No, niepotrzebnie komentuję. Przełączalna balisa z kolei potrafi przekazywać różne komunikaty w zależności od danej sytuacji i okoliczności. Najłatwiej to zademonstrować w przypadku semafora, który przecież może wyświetlać w danym momencie jeden z kilkunastu różnych sygnałów. No i taka balisa musi umieć to ogarnąć. Żeby tak było, to musi być ona połączona ze specjalnym koderem LEU, który odczytuje stany urządzeń, których ona dotyczy, na przykład właśnie semafora. Zaciąga sobie te dane i zamienia je na wartość cyfrową. Ten koder to taka przejściówka, łącznik pomiędzy klasyczną sygnalizacją a nowoczesnym systemem sterowania, jakim jest właśnie ETCS. W każdym razie, gdy pociąg przejeżdża nad taką balisą, to zaciąga z niej informacje o swojej aktualnej pozycji, okolicznych ograniczeniach prędkości i tych stałych i doraźnych, za co odpowiadają tak zwane balisy tymczasowe, a także maszynista dostaje info o planowanej trasie i ewentualnych przeszkodach do jazdy przed nim. Jak już wspomniałem, wszystkie te informacje maszynista otrzymuje w pigułce. Tak, w pigułce, na swoim odpowiednim wyświetlaczu w kabinie maszynisty. Jakie dokładnie informacje i jak to wygląda, to opowiem w późniejszej części tego filmu, więc chwilę musisz poczekać. Okej, to teraz jak wygląda to całe szumne bezpieczeństwo, co? Tak więc, jeżeli maszynista przekroczy maksymalną dozwoloną prędkość na danym odcinku szlaku, to urządzenia ETCS w maszynie najpierw ostrzegą go wizualnie, potem dźwiękowo, a jeżeli i to nie zaskutkuje jego działaniem, to wdrożone zostanie hamowanie. Tak samo, jeżeli przed nami będzie semafor na stój czy inny rodzaj braku pozwolenia na dalszą jazdę. Wtedy w odpowiednim momencie wyświetlona na monitorze zostanie tak zwana krzywa hamowania, czyli taka, można powiedzieć, wizualizacja, jak mamy po kolei redukować prędkość w kolejnych etapach dojeżdżania do tego miejsca. Jeżeli zbyt mocno i zbyt długo będziemy odstawać od tego, nazwijmy to, wzorca, to również zostanie wdrożone takie hamowanie. Tak to wygląda w bardzo mocnym uproszczeniu. Wiesz, to nie jest tak, że jest po prostu ETCS i tyle. Oczywiście musieli trochę pokomplikować i ETCS-ów mamy 3 rodzaje, a tak w zasadzie to 4, ale ten czwarty tak nie do końca jest odrębny. LS, L1, L2, no i ewentualnie L3. To rodzaje, a dokładniej poziomy systemu ETCS. Zacznijmy od najbardziej podstawowego, najbardziej ograniczonego, ale i najtańszego w implementacji, czyli ETCS L1LS.
Jest to najprostszy z systemów ETCS. Można powiedzieć, że wykastrowany z wszelkich bajerów. Zresztą ten sam skrót LS odnosi się do słów Limited Supervision, czyli właśnie ograniczony nadzór. Tak naprawdę jedyne co on robi to sprawdzać, czy nie przekraczasz dozwolonej prędkości. W jego przypadku stosuje się jedynie balisy nieprzełączalne, które tak naprawdę przekazują bardzo proste i stałe informacje. Na przykład od tego miejsca przez kolejne 3 km maksymalna prędkość nie większa niż 120 km na godzinę i tyle. Dodatkowo na ekranie zobaczysz, czy tory polecą ci dalej w dół, czy masz szykować się na wzniesienie. Ten poziom nie ogarnia pozwoleń na jazdę MA, one tu nie występują, więc nadal musisz jechać tak, jakbyś prowadził ciapong w latach 90., opierając się w pełni o klasyczną sygnalizację przytorową. Drugim poziomem ETCS jest wersja L1, czyli w zasadzie pełnoprawny poziom L1 bez tej dobudówki LS. Dopiero w tym momencie możemy zacząć mówić o prawilnym ETCS-ie, czyli o systemie zapewniającym względnie stały nadzór. Względnie, ponieważ ta stałość nie jest ciągła, lecz oparta o ulokowane w torze balisy. Kurczę, brzmi trochę jak L1 LS, więc jaka to różnica? Otóż w tym wypadku balis jest już znacznie więcej, a i one dzielą się już na bierne, czyli informujące o stałych informacjach i ograniczeniach, ale również na balisy aktywne, połączone z systemem sterowania ruchem. Ich zadaniem jest przekazywanie nie tylko samej informacji, ale przede wszystkim aktualne pozwolenia na dalszą jazdę. Pozwolenia oparte o obliczenia statystyczne i dynamiczne, wynikające z sytuacji ruchowej w danym momencie, ograniczeń w torze, aktualnych sygnałów na semaforach i innych sygnalizatorach, oparte o rodzaj ułożonej drogi przebiegu, a przede wszystkim o parametry samego pociągu. Pozwolenie jazdy MA zawsze będzie tu miało charakter odcinkowy, czyli system pozwala pociągowi na jazdę do jakiegoś danego konkretnego miejsca. Tym danym miejscem będzie kolejna balisa aktywna, która przedłuży pozwolenie na dalszy odcinek. Albo takiego pozwolenia nie da, czyli trzeba się będzie przygotować do zatrzymania, na przykład przed kolejnym semaforem, którego ta konkretna balisa będzie dotyczyła. Na wyższych poziomach systemu ETCS miejsca końca tych pozwoleń mogą być ruchome, nie oparte o żadne fizyczne występowanie semaforów czy innych urządzeń, ale nie uprzedzajmy faktów. Wróćmy do poziomu L1. Tak więc zezwolenie na jazdę MA pozwala na jazdę na daną odległość z opisem drogi jazdy, tak jak maksymalna prędkość, miejsca unikania zatrzymania pociągu czy profil pochylenia toru. Końcem zezwolenia MA jest EOA, czyli koniec zezwolenia na jazdę. Coraz trudniejsze te terminy, przynajmniej do wymowy. Te EOA to ostateczne miejsce aktualnego pozwolenia, przy którym następuje zatrzymanie pojazdu. Zatrzymanie przez samego maszynistę lub w przypadku braku jego reakcji, zatrzymanie automatyczne. L1, jak już wspomniałem, zapewnia już pełen nadzór systemu nad pociągiem, jednakże nie jest to nadzór ciągły, tylko punktowy. Nie może być stały, ponieważ jakakolwiek aktualizacja pozycji pociągu i jego pozwoleń na dalszą jazdę musi się opierać jedynie o te kolejne, mimo wszystko oddalone w jakiś sposób od siebie balisy. Ostatnim poziomem ETCS jest poziom L2. Jest to tak w skrócie taka przykokszona wersja poziomu L1. Również i tu mamy balisy aktywne i bierne, ale w tym przypadku służą one tylko do potwierdzania aktualnej pozycji pociągu oraz przekazywania dodatkowych danych. Na tym poziomie ETCS-a za ich pomocą nie przekazuje się już pozwoleń jazdy MA. To jak się je wręcza? Ręcznie przez dyżurnego? Nie wiem, na radiotelefonie? Nie. Przekazywane są one w sposób ciągły, płynny, za pomocą stałej transmisji danych wykorzystującej drugi filar systemu ERTMS, czyli połączenie GSMR. To właśnie ta dwukierunkowa komunikacja GSMR pomiędzy pojazdem kolejowym a RBC, czyli kolejny termin, czyli centrami sterowania, odpowiada za dynamiczne, na bieżąco aktualizowane pozwolenia na dalszą jazdę.
Te pozwolenia też oparte są o większą ilość informacji, bowiem generowane są z uwzględnieniem aktualnych pozycji wszystkich okolicznych pociągów, ich prędkości, mas hamujących oraz ich własnych dalszych pozwoleń na jazdę. Pozwala to wydawać pociągowi rozkazy MA bazujące na tzw. ruchomym odstępie blokowym. W skrócie, nie musimy już bazować o stałe, zabudowane odstępy na szlaku, lecz wirtualne odstępy uzależnione od tak naprawdę wszystkiego, co jeździ w naszej okolicy. Taka konstrukcja zezwoleń jazdy umożliwia prowadzenie ruchu kolejowego w oparciu wyłącznie o rozkazy MA bez udziału tradycyjnej sygnalizacji kolejowej. Wymaga to jednak oczywiście zabudowania w pojazdach kolejowych urządzeń pokładowych systemu ETCS poziomu drugiego. Jakiś czas temu wspomniałem jeszcze o poziomie L3. Jest to poziom w wersji, można powiedzieć, Ultra Deluxe. Opiera się on już wyłącznie o brak jakichkolwiek stałych odstępów, brak klasycznej sygnalizacji, a jedynie dynamiczne, bieżąco aktualizowane zezwolenia jazdy i ciągły nadzór. Tak mocno zintegrowany system sterowania ruchem umożliwia, oczywiście przy określonych warunkach lokalnych i dość zamkniętym środowisku, na automatyczne prowadzenie pociągu, czyli takie bez udziału maszynisty. Brzmi abstrakcyjnie? Jeszcze jak! Ale w pełni zautomatyzowane linie metra znajdziesz choćby w Paryżu, a dokładniej na linii numer 1, numer 4 oraz numer 14. Poziom L3, początkowo projektowany jako osobny moduł ETCS, został ostatecznie przeniesiony jako rozbudowana wersja poziomu L2. Takie można powiedzieć DLC do wersji podstawowej. Dobra, tyle się już nagadałem, że pewnie już wszyscy śpią, więc podsumujmy te różnice w jednej szybkiej pigułce. Poziom L1LS, ograniczony nadzór, tylko balisy nieprzełączalne ze stałymi informacjami dotyczącymi prędkości. Trzeba patrzeć na tradycyjną sygnalizację. Aktualizacja nadzoru co jakiś czas w konkretnych, z góry ustalonych miejscach. Poziom L1. Stały nadzór oparty o balisy nieprzełączalne, jak w L1LS, ale również balisy przełączalne. Te drugie połączone są z systemem sterowania ruchem kolejowym i wydają pojazdowi aktualne pozwolenia na jazdę MA. Pozwolenia te są wydłużane lub też nie, przy każdym przejeździe nad kolejną balisą. Nadal trzeba patrzeć na sygnalizację przytorową. Poziom L2. Stały i co najważniejsze ciągły i na bieżąco aktualizowany nadzór nad pociągiem. Pozwolenia MA wydawane na bieżąco na podstawie stałej transmisji danych pomiędzy pojazdem a RBC za pomocą sieci GSMR, a także dzięki przejazdom nad balisami. Przy tym poziomie można już nie stosować klasycznej sygnalizacji kolejowej i opierać się wyłącznie o tak zwaną sygnalizację kabinową, o czym opowiem w dalszej części, bowiem wymaga to nadawania odpowiedniego sygnału przy torze. Poziom L3, hipotetyczny level, który po początkowych pracach został wciśnięty jako płatne rozszerzenie do poziomu L2. Pełen, bieżący stały nadzór plus mobilne, na bieżąco płynne segmenty blokowe pomiędzy pociągami, nie opierające się o żadne elementy klasycznej infrastruktury kolejowej. W pewnych warunkach umożliwia prowadzenie autonomicznego ruchu pociągów. No dobra, no to wiemy już, jak to mniej więcej z grubsza działa, że pociąg łączy się z systemem, no i takie tam, tylko jak generalnie ten pociąg do tej komunikacji zmusić? To jest dobre pytanie. Na początek banał. Żeby móc jechać po systemie ETCS, na danej linii musi być zainstalowany ETCS wraz z całą infrastrukturą. No, także ten. Problem w tym, że wszystkie te balisy GSMR czy formowanie rozkazów MA będzie po nic, jeśli system nie będzie potrafił łączyć się z maszyną. Tak więc również i w samym pojeździe muszą być zainstalowane odpowiednie urządzenia pokładowe ETCS. W szczególności pokładowe balisy, moduły, nadajniki, odbiorniki i inne IKI oraz oczywiście specjalny dedykowany ekran ETCS w kabinie maszynisty, który nazywa się interfejsem DMI. Ok, mamy urządzenia w torze, mamy urządzenia na pojeździe, więc teoretycznie powinniśmy być widoczni dla systemu. Tylko jako co jesteśmy rozpoznawalni, gdy wjedziemy na balisę? Podczas przyjmowania pojazdu przez maszynistę, a w szczególności bezpośrednio przed rozpoczęciem biegu pociągu do tego wspomnianego przed momentem ekranu DMI, musisz wprowadzić pewne cyferki.
No bo raz, że maszyna musi wiedzieć, czym jest i co ciągnie, ale i moduły sterowania ruchem potrzebują tych danych do prawidłowego obliczania i wydawania rozkazów MA. Do ekranu wpisujemy odpowiednio następujące dane. Numer maszynisty, zwykle 4-cyfrowy numer nadawany przez pracodawcę. Poziom nadzoru podczas jazdy 1, 2, 0, SHP. Ten SHP czasem nazywany jest jako 5, gdzie 1 to ETCS L1, 2 to ETCS L2, a 0 to ETCS L1 LS. I jak już wspomniałem, SHP z kolei, a na niektórych lokomotywach nazywane jest to poziomem 5, to nic innego jak nasz polski, stary, dobry system SHP oparty o rezonatory elektromagnetyczne, które obok czuwaka aktywnego są podstawowym środkiem kontroli czujności maszynisty na, z grubsza 90% linii kolejowych w naszym kraju. Dobra, bo znowu odpływam. Co wpisujemy dalej? Dalej lecimy z danymi naszego pociągu, czyli kategoria, na przykład FP4, FG4, gdzie te F lub P na początku dotyczy typu przewozu, F fry, czyli towarowe, P personal, czyli osobowe. Druga litera to nastawa hamulca, P osobowe, G towarowe, R pośpieszne, tak zwany rapid. A ta cyferka z tyłu 1, 2, 3, 4 to priorytet pociągu na sieci PLK. Jakie inne dane pociągu wpisujemy? Długość w metrach, procent masy hamującej. Co to takiego jest, to opiszę w przyszłości szerzej, gdy będę omawiać próby hamulca i pracę rewidentów. Wpisujemy jeszcze maksymalną prędkość rozkładową. Po potwierdzeniu wpisujemy numer pociągu, a potem start. System ekranu DMI przed pełnym wystartowaniem pokładowego ETCS-a będzie wymagał dodatkowo wykonania testu ETCS, który sam sobie przeprowadzi, 2 razy hamując i 2 razy luzując maszynę w oparciu o ten system. Jeżeli przy włączonych urządzeniach ETCS mamy zamiar nie prowadzić pociągu, tylko dokonywać pracy manewrowej, to należy taki tryb również w lokomotywie włączyć. Dokonuje się tego przez dłuższe, około 10-sekundowe przytrzymanie przycisku praca manewrowa. Wtedy w tym miejscu ikonka ETCS przełączy się na symbol manewrów. Jest to dość istotne, bowiem bez podania wszystkich danych, w tym numeru pociągu i bez przełączania na tryb manewrowy, to gdy tylko ruszymy maszyną, pokładowe urządzenia ETCS wykryją tak zwane zbiegnięcie i wdrożą automatyczne hamowanie. Tak, rozumiesz, zbiegnięcie. Wiesz, system myśli, że maszyna się sama zaczęła staczać po torze, To mamy sobie już pociąg z prawidłowo wprowadzonymi danymi, zbliżamy się do linii kolejowej, na której funkcjonuje system ETCS i właśnie i co? O tym, że zbliżamy się do terenu objętego ETCS-em dowiemy się m.in. ze wskaźników, ale o tym to za chwilę. W momencie najechania na pierwszą balisę przez balisę pokładową nawzajem przekazują one sobie informacje. Balisa na pojeździe odbiera info, że wjeżdżamy w obszar ETCS danego poziomu oraz otrzymuje pierwszy rozkaz MA. Chyba w sumie wcześniej nie powiedziałem, co w ogóle oznacza ten skrót. Rozkaz MA, czyli to pozwolenie na jazdę. Jest to skrót od Movement Authority. No dobra, balisa na szlaku z kolei odczytuje wszystkie dane pociągu wraz z jego aktualną lokalizacją oraz inicjuje pełną komunikację pociągu i tu w zależności od poziomu ETCS z urządzeniami przytorowymi i ich balisami w przypadku poziomu pierwszego, a w przypadku drugiego z RBC. Wjazd w obszar ETCS, jak również ważniejsze komunikaty ekranu DMI musimy potwierdzać odpowiednim przyciskiem w kabinie maszynisty. Tak, przed momentem wspomniałem, że możemy sobie włączyć tryb pociągu oraz tryb manewrowania. Tak naprawdę tych trybów jest znacznie więcej i tych ustawionych bezpośrednio przez samego maszynistę, jak również takich, które są generowane automatycznie. Tak, teraz trochę technikaliów. Tryby pracy pojazdu kolejowego ETCS to można powiedzieć poszczególne warianty ustawień urządzeń pokładowych na maszynie. Jest ich w sumie 16 i wyświetlają się one na ekranie DMI. Ale nie będziemy się rozpiwać nad wszystkimi takimi trybami jak na przykład SL będący trybem uśpienia. Omówimy 9 podstawowych trybów związanych z samą jazdą.
LS. Ograniczony nadzór, czyli urządzenia pokładowe ustawione są do współpracy z ETCS L1LS i nadzorują jazdę w takim stopniu, na ile umożliwia to sam system. Maszynista obowiązkowo musi patrzeć i stosować się do sygnalizacji przytorowej. FS. Mieliśmy ograniczony nadzór, no to tu mamy już pełny nadzór. Urządzenia ustawione do współpracy z ETCS-em poziomu pierwszego lub drugiego. Podczas jazdy urządzenia pokładowe kontrolują, czy maszynista nie przekracza dopuszczalnych parametrów wysyłanych przez balisę lub GSMR w zależności od poziomu ETCS-a. Cała jazda opiera się o wydawanie wspomnianych już w materiale pozwoleń na jazdę MA. Każdy z tych rozkazów MA zawiera informacje m.in. o dopuszczalnej prędkości oraz aktualnej granicy pozwolenia, czyli tzw. końcu zezwolenia na jazdę EOA. Kolejnym trybem będzie wspomniany przed momentem tryb pracy manewrowej, czyli SH. Urządzenia pokładowe ograniczają w tym trybie prędkość do maksymalnie 25 km/h. Pełna odpowiedzialność za całe prowadzenie pojazdu spoczywa wyłącznie na drużynie manewrowej, w tym na maszyniście. Tryb UN dotyczy w zasadzie 90% naszych polskich linii kolejowych. Tryb ten ustawia się automatycznie na liniach niewyposażonych w ETCS. Wtedy bazujemy na klasycznym SHP. Tryb jazdy na widoczność, czyli OS. Jeżeli coś się zwali z systemem sterowania ruchem i trzeba będzie pojechać na rozkaz pisemny, albo na sygnał zastępczy, albo jeżeli mamy pominąć sygnał S1 stój na samoczynnej wielostepowej blokadzie liniowej, to żeby ETCS się nam nie pluł, że coś mu nie pasuje i nie wdrażał nam automatycznego hamowania, to przełączamy urządzenia w ten właśnie tryb. Nie muszę chyba mówić, że całkowita odpowiedzialność spoczywa na maszyniście oraz że musi się on stosować do sygnalizacji przytorowej oraz pozostałych przepisów. No i podstaw w takim przypadku. Obserwujemy drogę przebiegu, czy jedziemy w dobrym kierunku i czy nie ma przed nami żadnej przeszkody. Urządzenia dopuszczają jazdę w tym trybie z prędkością maksymalnie do 40 km/h, czyli zbieżną z prędkościami jazdy na sygnał zastępczy, rozkaz pisemny i wedle nowych zasad z prędkościami jazdy na widoczność. Teoretycznie podobny, choć wywołany czym innym tryb pracy, jakim jest SR, czyli tryb odpowiedzialności personelu. Używany w różnych szczególnych sytuacjach, takich jak na przykład podczas ruszania spod semafora, ale nie najechania jeszcze na kolejną balisę. Podobnie jak w trybie OS, również i tu pełna odpowiedzialność spoczywa na maszyniście oraz musi on stosować sygnalizację i to, czy są jakieś przeszkody przed nim. Tryb TR załączany jest w momencie przekroczenia pozwolenia na jazdę MA, czyli wejścia w obszar EOA. W momencie załączania automatycznie tego trybu systemy pokładowe wdrażają hamowanie nagłe pojazdu, którego to hamowania nie można w żaden sposób przerwać. Ostatnim z głównych trybów pracy w systemie ETCS jest tryb podrzędny, czyli NL. Stosuje się go w przypadku trakcji wielokrotnej w drugim pojeździe, tym na doczepkę. W tegorocznym sezonie wakacyjnym pewnie kojarzysz widok zestawionych dwóch pendolino w jeden pociąg. Sterowane z kabiny pierwszego z nich uruchomione i ciągnące są obydwa. Puszczając taki skład na ETCS w normalnym trybie, jak w drugim pojeździe potwierdzać komunikaty i obsługiwać DMI, skoro nikogo tam nie będzie? Właśnie po to w drugim pojeździe trakcyjnym trakcji wielokrotnej stosuje się tryb NL. A dobra, jeszcze jedno, IS, czyli tryb odłączenia, albo raczej odizolowania systemu ETCS. Stosuje się go, gdy prowadząc pojazd trakcyjny wyposażony w urządzenia pokładowe ETCS, mamy jechać bez stosowania ETCS-u. Wydaje się to głupie, ale jest to przydatne zwłaszcza w przypadku awarii. No nie oszukujmy się, urządzenia ETCS też czasem potrafią wariować i już sam tak miałem, że prowadząc pociąg ni stąd, ni zowąd Dragon sobie stwierdził, że w zasadzie to on nie ciągnie wagonów, tylko sobie stał, ale teraz wykrył, że on się rusza, czyli to na pewno jest zbiegnięcie. Skutkowało to oczywiście hamowaniem nagłym, ale na szczęście nie porwałem składu, więc tak, opcja naprawdę czasem przydatna. Okej, przyzwyczailiśmy się już do tej całej nowoczesnej elektroniki, to teraz wracamy do klasyki, czyli do tablic metalowych przytwierdzonych do metalowych rurek ustawionych
przy torze. Zapewne zastanawiasz się teraz, po jakiego grzyba na gruncie stawiać jakieś znaki odnośnie ETCS-a. No cóż, trzeba jakoś zakomunikować, gdzie ten ETCS się zaczyna, a gdzie się kończy. Mało tego, fajnie byłoby też przy okazji zakomunikować, którego poziomu to będzie ETCS. Przy okazji wskazać miejsce potencjalnego końca zezwolenia na jazdę oraz przedstawić jeden nowy sygnał, którego wcześniej w instrukcji nie było. To skoro słowo się rzekło, to porozmawiajmy o wskaźnikach ETCS. Na pierwszy ogień leci ETCS LS. Wskaźniki te wykonuje się z materiałów odblaskowych, a ustawienie ich względem toru jest tożsame z pozostałymi. Dobra, lecimy. Wskaźnik ETCS 1, czyli zapowiedź wjazdu w obszar ERTMS ETCS poziomu 1LS. Jak sama nazwa wskazuje, umieszcza się go w miejscu stanowiącym zapowiedź wjazdu w obszar ETCS 1LS. Czyli kolejny wskaźnik, który mógłbym przyrównać do jakiejś takiej swoistej tarczy ostrzegawczej. Jak wygląda? Żółta kwadratowa tablica z czarną obwódką, a na środku napis ETCS L1LS. L1 bo poziom pierwszy, a LS bo ograniczony nadzór. Raczej logiczne. Co ważne, wskaźniki zapowiedzi wjazdów ETCS i dotyczy to wszystkich poziomów stosuje się wyłącznie, gdy wjeżdżamy w nie z obszaru bez żadnego ETCS-a. Żadnych żółtych wskaźników nie uświadczysz przechodząc ze szlaku, gdzie działa ETCS LS na szlak z ETCS-em poziomu drugiego czy pierwszego i na odwrót. Aha, jeżeli mało miejsca, to wiadomo, małe rozmiary i umieszczamy nisko. Drugim wskaźnikiem będzie ETCS2, wjazd w obszar ERTMS ETCS poziomu 1LS. Ustawiany w miejscu stanowiącym granicę wjazdu do obszaru wyposażonego w ten system. A jeżeli przechodzimy z jednego poziomu na drugi, to wskaźnik ten umieszcza się obok grupy baliz, których zadaniem jest wysyłanie polecenia do urządzeń pokładowych ETCS, by zmieniły poziom na LS. Tak, o ile zapowiedzi nie stosujemy przy zmianach poziomów jeżdżąc na terytoriach ETCS, to wskaźniki wjazdu w obszary określonych poziomów już będą występować, nawet gdy technicznie ciągle jedziemy po jakimś tam ETCS-ie. Wskaźnik wygląda identycznie jak wskaźnik ETCS 1 z tą różnicą, że jak tamten był żółty, to ten będzie biały. I tyle z różnic. Ostatnim wskaźnikiem dedykowanym poziomowi LS będzie ETCS3, nazwany wskaźnikiem wyjazdu z obszaru ERTMS ETCS poziomu 1LS. Ten sam wskaźnik co poprzednio, ale przekreślony od lewego dolnego rogu do prawego górnego. Co oznacza? Chyba łatwo się domyśleć. Dopowiem tylko, że analogicznie jak to było w przypadku zapowiedzi wjazdu, tak również i tego wskaźnika nie uświadczysz przy miejscach zmiany poziomu ETCS, a jedynie gdy wyjeżdżamy ze szlaku wyposażonego w ETCS poziomu LS, a wjeżdżamy w stary, dobry, klasyczny SHP. Czyli w skrócie, zapowiedź i wyjazd tylko w sytuacji granicy między ETCS a nie ETCS, a wskaźnik wjazdu poza tym jeszcze przy zmianach poziomu wewnątrz samej infrastruktury ETCS. A czemu tak to podkreślam? Bo sam miałem takie pytanie z sygnalizacji na egzaminie. A jak wiadomo, sygnalizacja dla maszynisty musi być znana w 100%, łącznie z takimi drobiazgami. Okej, to lecimy z poziomem pierwszym w pełnym nadzorze. Nie będzie to odkrywcze, bo i tu będą występować 3 wskaźniki i dotyczyć będą w zasadzie tego samego. A więc wskaźnik ETCS 4, zapowiedź wjazdu w obszar ERTMS ETCS poziomu pierwszego, analogicznie do wskaźnika ETCS 1 będzie żółtym kwadratem z czarną ramką i czarnym napisem ETCS L1, a oznaczać będzie zapowiedź wjazdu w obszar ETCS tego poziomu. Ta sama tablica, ale biała, będzie oznaczała wjazd w obszar L1 i będzie to wskaźnik ETCS 5, a przekreślona, czyli ETCS 6 oznaczać będzie wyjazd ze strefy tego poziomu. No i w przypadku poziomu drugiego również nie odkryjemy Ameryki na nowo. ETCS 7, czyli żółty kwadrat z czarnym obramowaniem i napisem ETCS L2 oznacza zapowiedź wjazdu w obszar ETCS-a poziomu drugiego. To samo, ale białe, czyli wskaźnik ETCS 8 oznacza wjazd, a przekreślony, czyli wskaźnik ETCS 9 będzie informował o wyjeździe z tego obszaru.
No dobra, ale to nie wszystko. Zostają nam jeszcze do omówienia dwa dość podobne do siebie wskaźniki. Mianowicie ETCS 10 oraz ETCS 11. Zacznijmy od tego pierwszego. ETCS 10, czyli wskaźnik zatrzymania ETCS, to żółta strzałka na niebieskim tle. I nie, kolory te nie są dyktowane barwami narodowymi Ukrainy. W tym przypadku nie. Strzałka jest zawsze skierowana w stronę toru, do którego odnosi się wskaźnik. No a że często występuje w akompaniamencie semafora, to i łatwo zrozumieć, czemu akurat tak, a nie inaczej. Semafor może bowiem być po prawej stronie, po lewej stronie, ale również zawieszony nad torem. Wskaźnik montuje się na końcu odstępu ETCS, czyli takich własnych ETCS-owych odstępów opartych o balisy, albo na końcu odcinka kontroli niezajętości toru. No dobra, a więc miejsce zatrzymania ETCS. Co to w ogóle znaczy? Że masz się przy nim zatrzymać? No tak można byłoby wnioskować po jego nazwie. No ale nie do końca tak jest. No w sensie jest, no ale nie zupełnie. Kurde, super to tłumaczę, naprawdę, zostanę nauczycielem. Dobra, chodzi o to, że jest to potencjalny koniec zezwolenia na jazdę. Wskaźnik ten jest ściśle powiązany ze wspomnianymi kilkanaście minut temu rozkazami MA, czyli pozwoleniami na jazdę. Tam, gdzie dany rozkaz MA dotyczący danego fragmentu trasy się kończy, tam występować będzie wskaźnik ETCS 10 i nie zawsze będzie to oznaczało, że masz się przed nim zatrzymać. No bo przecież zwykle, jeżeli nie będzie przeszkód przed tobą, to rozkaz MA zostanie przedłużony na kolejny fragment trasy i dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Ale każdy z tych poszczególnych rozkazów MA ma swój początek i swój własny koniec. I końcem tego obowiązującego rozkazu, czyli tego pozwolenia na jazdę, jest wskaźnik ETCS 10. No to kiedy obowiązkowo będziesz musiał się przy nim zatrzymać? Wtedy, gdy nie masz rozkazu MA na dalszy fragment trasy, albo gdy do tego miejsca dojeżdżasz w trybie odpowiedzialności personelu lub jazdy na widoczność, o których wspomniałem kilka chwil temu. Ustawia się go, jak już wspomniałem, na końcu odstępu i może być on w miejscu semafora, a dokładniej pod nim. Albo może być ustawiony na końcu odstępu ETCS, który nie jest na gruncie w żaden inny sposób osłonięty, np. semaforem. Żeby można było przejechać obok wskaźnika ETCS 10, potrzeba jednego z poniższych przypadków. Albo rozkaz MA na dalszy fragment trasy, jeżeli jedziemy pod pełnym nadzorem ETCS, albo sygnał zezwalający lub zastępczy na semaforze, jeżeli jedziemy pojazdem w systemie SHP, a nie ETCS. Oczywiście w przypadku, gdy ten wskaźnik będzie znajdował się przy semaforze, bo wiesz, ciężko zapalić sygnał na semaforze, gdy akurat nie masz pod ręką semafora, nie? Trzecim przypadkiem jest stary, poczciwy rozkaz pisemny. Ostatnim wskaźnikiem będzie ETCS 11, czyli wskaźnik lokalizacji ETCS. Taka sama strzałeczka skierowana do toru, do którego odnosi się wskaźnik. Jedyna różnica jest taka, że w drukarni zabrakło kolorowego tuszu, więc wskaźnik jest czarno-biały. Dobra, teraz serio. Powiem wprost, ten wskaźnik stosuje się w tych samych miejscach i oznacza dokładnie to samo. To w takim razie po co rozdzielać wskaźniki ETCS 10 i ETCS 11? Bo te pierwsze stosuje się na semaforach obsługiwanych, a te drugie na samoczynnych i to jedyna ich różnica. Czyli krótko mówiąc, jak na ETCS-ie masz semafor z czerwono-białymi poziomymi pasami, to wskaźnik będzie żółto-niebieski, a jak semafor będzie miał biały masz, to wskaźnik będzie czarno-biały i tyle. Aha, poszczególne wskaźniki ETCS 10 oraz 11 muszą mieć swoje odpowiednie numeracje, ale jak to szczegółowo wygląda, to pominę. Po co gmatwać to wszystko jeszcze bardziej, nie? Jedna uwaga. Otóż wskaźniki ETCS 10 oraz 11 umieszcza się, jak już wspomniałem, na masztach semaforów, ale co ważne, tylko tych semaforów, które umożliwiają nadawanie sygnałów SE. Że czego znowu? Jeżeli o czymś takim jeszcze nie słyszałeś, to uspokajam. To stosunkowo nowy sygnał, wprowadzony bodajże w listopadzie 2024 roku. I jak wygląda?
Po prostu czarny, wygaszony semafor, a przy nim jeden ze wspomnianych wyżej wskaźników. Obecność wskaźników jest tu obowiązkowa, no bo jak już zapewne wiesz, gdyby ich nie było, to taki sygnał dla nas będzie oznaczał konieczność obowiązkowego zatrzymania. No a w przypadku, gdy te wskaźniki są, to mamy wówczas do czynienia z sygnałem SE, czyli jazdą ze wskazaniami systemu ETCS. Cała filozofia. Okej, w takim razie został nam jeszcze do omówienia crème de la crème całego tego systemu, największy game changer, czyli to, ekran DMI. To jest interfejs DMI, czyli Driver Machine Interface. Ulokowany zwykle na środku kokpitu roboczego, na wprost maszynisty składa się zwykle z dwóch osobnych lub połączonych ze sobą ekranów, lewego oraz prawego. Lwią część lewego ekranu stanowić będzie tarcza prędkościomierza z zaznaczoną maksymalną dozwoloną prędkością w danym momencie, aktualną prędkością pojazdu ulokowaną w jego środku. Umożliwia on wyświetlanie również krzywej hamowania oraz prędkości docelowej w tym miejscu i tutaj. W sytuacji, gdy za chwilę trzeba będzie się zatrzymać lub będzie występować ograniczenie prędkości, to poza krzywą w lewej skrajnej części ekranu będziemy widzieć w formie takiego słupka odległość do tego punktu, a nad nim odległość wyrażoną w metrach. Tutaj poniżej będziemy widzieć też prędkość docelową dla samej krzywej. O tej całej krzywej hamowania zaraz powiem co nieco. W lewym dolnym rogu zobaczymy tryb nadzoru. Ciągła linia to pełen nadzór, przerywana to nadzór częściowy. W sumie to tak na logikę. Obok kreski będziemy mieli cyferkę. 1 to poziom pierwszy ETCS, a 2 to drugi. W dolnej części tego ekranu mamy miejsce na wszelkie komunikaty, a w prawym dolnym rogu tryb pracy. No a te właśnie kółeczko w kwadraciku oznacza, że jedziemy z aktywnymi urządzeniami pokładowymi ETCS. No dobra, to teraz prawy ekran, czyli nazwijmy to rolka. Co to jest? To jest nasz planer. Mówiąc wprost, to po prostu wizualne, uproszczone przedstawienie drogi przed nami i tego, co będzie na nas czekało oraz gdzie będzie czekało. Poinformuje nas zatem o tym, gdzie znajdują się jakieś zmniejszenia dopuszczalnej prędkości, dokąd mamy pozwolenie na dalszą jazdę, gdzie będzie pod górę, a gdzie w dół, gdzie mamy zatrąbić, gdzie mamy jechać bez poboru prądu, gdzie lepiej się nie zatrzymywać i o wielu innych aspektach. A wszystko podane w prostej, dość przejrzystej formie. Formie, która mi przynajmniej trochę przypomina stare gierki na konsole kieszonkowe lub Pegasusa w latach 90. Ale to pewnie takie moje głupie skojarzenia. Super, ogólny wygląd ekranu DMI mamy już ogarnięty, więc teraz pora pokazać, jak to wygląda w praktyce. Od razu jednak zaznaczę, że z wszystkich linii, na których mam autoryzację ETCS, najbliżej mnie jest na linii 132 z Opola do Wrocławia przez Świętą Katarzynę oraz 4 znana szerzej jako CMK. Natomiast na tych liniach jeżdżę bardzo rzadko. Na całe szczęście z pomocą przyszedł mi maszynista z kanału 850KN. Dzięki Paweł za użyczenie nagrań. Na początku omówmy sobie działanie wspomnianej przed kilkoma chwilami krzywej hamowania. W sytuacji, gdy przed nami nie ma żadnych ograniczeń do jazdy, żadnych zwolnień czy semaforów na stój, nasza lewa strona ekranu DMI będzie wyglądać z grubsza tak. Czyli zwykły prędkościomierz cyfrowy imitujący zegarowe, a na środku nasza aktualna prędkość. Ale znajdziemy tu coś jeszcze. Widzisz tą szarą, słabo widoczną częściową obwódkę zakończoną takim wcięciem? To jest maksymalna prędkość na danym fragmencie toru, na jaką możemy sobie pozwolić. W tym wypadku jest to 100 km na godzinę. Paweł akurat tu jedzie wolniej, ale to dlatego, że ma przed sobą inny pociąg, więc zamiast przyspieszać, hamować, utrzymuje względnie stałą prędkość. Dobra, do rzeczy. Co się stanie, jeżeli zaczniemy się zbliżać do miejsca ograniczenia prędkości? W przedstawionej sytuacji przed lokomotywą będzie znajdował się semafor wskazujący sygnał stój. Zbliżając się do niego, wspomniana szara obwódka zmieni kolor na biały, a po lewej stronie zobaczysz słupek graficznie ilustrujący proces zbliżania się do miejsca końca pozwolenia na jazdę wraz z dokładną odległością wyrażoną w metrach. Wróćmy do obwódki.
Zauważ, że ciągnie się ona od miejsca tych 100 km na godzinę aż do zera. Oznacza to, że trzeba będzie zredukować prędkość do zera, czyli zatrzymać się. Ostatni fragment jest cieńszy, ale dlaczego tak właśnie jest, to zaraz wyjaśnię. Gdyby przed nami było ograniczenie na przykład do 40 km na godzinę, to obwódka nie kończyłaby się na zerze, tylko na 40. Logiczne. Okej, to lecimy dalej, bo to dopiero początek zabawy z krzywą hamowania. Przy okazji, widzisz na prawym ekranie tą zbliżającą się żółtą kreskę? Zaraz zobaczysz, co się stanie, gdy dojdzie na sam dół. Ta linia to miejsce, w którym według ETCS-u powinniśmy zacząć hamować, by nie przepierniczyć ograniczenia prędkości lub końca rozkazu EMA. W tym wypadku semafora. W tym momencie nasza biała obwódka zmieniła również kolor na żółty. Można powiedzieć, że biała obwódka to taki uzbrojony tryb krzywej hamowania, a żółta to tryb aktywny. Zauważyć możesz, że górna krawędź obwódki zaczyna spadać i zbliżać się do naszej aktualnej prędkości. Symbolizuje to maksymalną prędkość, jaką w tym konkretnym momencie powinniśmy mieć, by zdążyć wyhamować. I w tym momencie zaczyna się nasza minigierka. Musimy stale utrzymywać naszą aktualną prędkość poniżej górnej krawędzi obwódki. W taki oto sposób system ETCS wymusza hamowanie. No dobra, ale to co jeśli go nie posłuchamy lub nie zdołamy zahamować na tyle szybko? Spójrzmy zatem, co wtedy się dzieje. Zbliżamy się do semafora, obwódka krzywej hamowania nam zjeżdża w dół. W momencie, gdy zejdzie ona poniżej naszej aktualnej prędkości, to zmieni kolor na wściekle pomarańczowy, a w kabinie zacznie pipać sygnał dźwiękowy. I to wszystko, co ETCS zrobi. A przynajmniej tak długo, jak różnica między tymi prędkościami będzie mieścić się w maksymalnie 5 km na godzinę. Jeżeli będzie większa, to obwódka zmieni kolor na czerwony, a system wdroży automatyczne hamowanie. W przeciwieństwie jednak do automatycznego hamowania SHP, w tym przypadku nie będzie to hamowanie nagłe, tylko pełne, tak zwany drugi stopień hamowania, czyli ściągnięcie w przewodzie głównym ciśnienia z 0,5 MPa do 0,35. No ale o wszystkim, co związane z hamowaniem, poświęcę w przyszłości zupełnie osobny materiał. W każdym razie tak oto system ETCS wymusza hamowanie. Wspomniałem wcześniej o tym, że obwódka na ostatnich 20 km na godzinę jest cieńsza. Otóż 20 km na godzinę to tak zwana prędkość dojazdowa. Tutaj krzywa, mimo że będzie spadać dalej, to nie będzie już piszczeć ani wdrażać automatycznego hamowania. Dopiero w momencie, gdy system wykryje, że przejechaliśmy miejsce zatrzymania, czyli EOA, to wówczas dojdzie do automatycznego hamowania, tym razem już hamowania nagłego. Warte odnotowania jest to, że choć przez ostatnie 20 km na godzinę ETCS nie wdroży hamowania, to nie będzie tu już obowiązywała ta zasada 5 km na godzinę. Czyli jak będziesz miał 21, to już będzie krzyczał i już będzie hamował. A tak przy okazji, jak już mówiłem wcześniej, w prawym dolnym rogu prędkościomierza zobaczysz aktualny tryb pracy w ETCS. W tym przypadku jazda pod nadzorem, ale możesz w danym miejscu na przykład jechać na widoczność, co sygnalizuje się taką ikonką. To teraz lecimy z prawą stroną ekranu DMI, czyli z rolką. Co my tutaj mamy? Rolkę mamy. Rolkę tą możemy podzielić na 3 części. Prawa to sama wizualizacja trasy przed nami. Środkowa to profil pionowy linii kolejowej, a lewa to ważniejsze punkty, jak na przykład miejsce podawania sygnału RP1 baczność. Cała filozofia tej rolki polega na tym, że na dole jesteśmy my, a na górze najdalszy fragment trasy objętej wizualizacją. W tym przypadku ten punkt to 4 km, ale możemy tą odległość zwiększyć i do 8 i więcej, czym chata bogata. To niebieskie pieruństwo to wizualizacja dopuszczalnej prędkości. Jeżeli rolka jest niebieska na całej szerokości, to znaczy, że w tym miejscu możemy mieć maksymalną rozkładową prędkość. Lewy kraniec niebieskiego to 0, a prawy to maksymalna prędkość. Dla pociągu o maksymalnej rozkładowej prędkości 100 km na godzinę wygląda to mniej więcej tak.
Przy takim ograniczeniu do 80 km na godzinę niebieski obszar będzie miał lekkie wcięcie i będzie wyglądał mniej więcej tak. Zauważyć więc możesz, że w miejscu początku ograniczenia po lewej widzisz małą kreskę z trójkątem w dół. To oznacza, że od tego miejsca zaczyna obowiązywać ograniczenie prędkości. Jeżeli trójkąt leci do góry, to od tego miejsca następuje zwiększenie dozwolonej prędkości. Dla zapamiętania zależności te kreski z trójkątami możesz sobie przyrównać w głowie i skojarzyć na przykład z sierżantami, czyli wskaźnikami W9. Przy okazji, jeżeli obok trójkąta skierowanego w dół zobaczysz cyfrę 0, tak jak tutaj, to oznacza to brak pozwolenia na dalszą jazdę, czyli ograniczenie prędkości do zera. Tak, masz się zatrzymać. Po prawej stronie zauważysz zresztą, że niebieskiego pasa od tego miejsca w ogóle już nie ma. Nie ma też dalszej ilustracji profilu pionowego linii. Okej, profil pionowy. Co to? To nic innego jak zaprezentowanie, gdzie tory lecą pod górę, gdzie idą względnie poziomo, a gdzie lecą w dół. No i jakiej wartości jest ich pochylenie wyrażone w promilach. Szare pole oznacza, że lecimy w dół, białe, że poziomo lub w górę. No a cyfra w środku pokazuje o jaką wartość. I tak w tym przypadku jedziemy najpierw w dół na spadku 6 promili, potem lekko się to łagodzi i spadek wynosić będzie już tylko 2 promile. Następnie będziemy mieli fragment płaskiego, a potem ciągniemy 6 promili w górę. Te informacje są szczególnie istotne w przypadku pociągów towarowych, zwłaszcza ciężkich, gdzie odpowiednie miejsca na ciągnięcie i na hamowanie są kluczowe, by nie stanąć w miejscu. Nie stanąć, no właśnie. Ta ikonka właśnie oznacza, że w tym miejscu nie zaleca się zatrzymania, bo potem ruszenie z miejsca będzie lekko problematyczne. Ikonki te, jak widzisz, znajdziesz po lewej stronie ekranu rolki, tak jak i inne. Zobaczysz tam wskaźniki jazdy bezprądowej, opuszczenia pantografów, podania sygnału baczność, prócz ikonek pełny opis ważniejszych komunikatów zobaczysz również w formie tekstowej pod prędkościomierzem na lewym ekranie DMI. Najważniejsze komunikaty, jak na przykład wejście w obszar działania ETCS, czy właśnie opuszczenie patyków, będziesz musiał dodatkowo potwierdzić odpowiednim przyciskiem lub klikając na samym ekranie. Tak, to był zdecydowanie mój najdłuższy materiał jak do tej pory i chyba najbardziej techniczny. Mam nadzieję, że udało mi się to jakoś w miarę prosto i przystępnie przedstawić. Na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć... No nie no, znowu... Kurde, chórek sobie załóżcie. No i na tyle to by było. Trwało to długo, ale się skończyło. Omówiliśmy ETCS-a, nasza wiedza jest pełnie. Ogarnęliśmy budowę, a także jego poziomy. Jak się do niego przygotować, by mieć problem z głowy. Omówiliśmy sygnały i przy torze i w kabinie. Wjeżdżając w jego strefę, nic nas nie ominie. Taki jest ETCS, nawet gdy ciągniesz dużo na haku. A tymczasem